Pokój dobro. Pokój dobro. Wielki Czwartek dzisiaj, dzień ustanowienia Eucharystii I sakramentu kapłaństwa. Niektórzy mówią Dzień Księdza. Tak, no tak troszeczkę chcieliśmy o tym kapłaństwie porozmawiać. Tak myślę sobie, że często księży wymaga się takiego działania bardzo społecznego. To znaczy, żeby jakieś akcje robili, wychodzili do ludzi, żeby też, no, ten ksiądz musi być kontaktowny, bardzo takim, kładzie się duży nacisk na aspekt taki właśnie ludzki, ale mam wrażenie takiego aktywizmu. Tak, praktycznego jakby wymiaru tego kapłaństwa dla społeczeństwa. Nie tylko w wymiarze jakimś takim boskim, duchowym, ale również jego takiego praktycznego zastosowania w społeczeństwie. Znaczy w ogóle chyba można powiedzieć, że my dysponujemy, to mówmy, dysponujemy w naszej pracy takimi dwoma rodzajami środków, bogatymi i ubogimi, prawda? Bogaty, czyli właśnie to co widać, to co można zarejestrować, to czym się można pochwalić, prawda? Za co można zdobyć laury jakieś. I to jest wciągające, tak? Bo to człowiek od razu namacalnie widzi jakieś efekty. Zrobił odpust, zrobił festyn, zorganizował kuchnię dla ubogich, przeprowadził jakąś akcję, prawda? Jeszcze przyjechała telewizja, sfilmowali, puścili w jakimś tam programie informacyjnym, prawda? I widać, zaistniałem. A okazuje się, że wiele osób, i to o wiele skuteczniej działa, wielu duchownych, wielu zakonników czy sióstr zakonnych, działa właśnie korzystając z tych środków ubogich, czyli właśnie pokornej modlitwy, troski o drugiego człowieka, w ogóle też nawrócenie. No, nikt nie jedzie z kamerą i nie nakręca jak siostry od wieczystej adoracji, na przykład całą noc adorują Najświętszy Sakrament. No bo z tego nie ma show, prawda? Kto zrobi z tego show? Ja myślę, że... A jest to niezwykle skuteczna właśnie też praca i też taka działalność ewangelizacyjna. Co ciekawe, na jednej z lekcji tutaj u moich maturzystów pewna dziewczyna, no wiadomo, 19-latka podzieliła się taką refleksją, że u nich jakby w parafii jest teraz taki ksiądz, taki bardzo duży działacz społeczny i wydaje się, że jakby tak trochę tak pod ludzi robi. Ona tak to odczytała. Oczywiście tutaj nie oceniamy tego księdza, to też nie jest jakiś punkt odniesienia ta dziewczyna, ale ona tak właśnie jakby zauważyła, że jakby to wszystko było trochę robione pod ludzi, aby nikogo nie urazić, aby czegoś tam nie powiedzieć, takie głaskanie. A zatęskniła za takim księdzem, starszym proboszczem, który on miał wszystko jasno poustawiane, kwestia grzechu, nie grzechu. Był taki, może wydawało się być bardziej surowy, mniej taki do rany przyłóż, ale ona mówi, gdyby miała wybierać, do kogo idzie do spowiedzi, to poszedłby do tego starszego kapłana, niż do tego, który jest taki, no wiecie... Taki dla wszystkich, tak? Taki dla, no, ksiądz jednak chyba nigdy nie będzie dla wszystkich, bo Chrystus też nie był dla wszystkich. To znaczy, miłość, którą niesie, jest dla wszystkich, ale to nie chodzi o to, aby się wszystkim podobać. Nie? Zwłaszcza, że odchodzili od Niego, prawda? Nawet w pewnym momencie do samych apostołów powiedział, czyli wy chcecie odejść? Tak? Tak. A więc mówił rzeczy niewygodne, wzywał do nawrócenia, wzywał do poprawy życia, a nie głaskał tylko po głowie. I myślę, że to jest w dużej mierze, o ile nie główne zadanie kapłanów, a więc prowadzić ludzi do nawrócenia, prowadzić ludzi do spotkania z Bogiem. Prawda? Korzystamy z jakichś środków, żeby do ludzi dotrzeć, żeby tę miłość im okazać i to jest właśnie ta pomoc charytatywna również, ale to jest jakby, to nie jest istota, tak? Powołania kapłańskiego. Oczywiście, że też gdzieś przy parafii, nie wiem, działa młodzież, ministranci, no, organizuje się jakieś, nie wiem, wakacje z Bogiem, prawda, czy rekolekcje i to jest oczywiście słuszne, tak? Ale jakby przez pryzmat tego nie można tylko patrzeć na kapłana, bo jednak kapłan to jest też ten, który siedzi w konfesjonale, który odprawia Eucharystię, który modli się na brewiarzu, który idzie do chorego z sakramentami. To jest przede wszystkim posługa kapłana. Który ma też czas, żeby spotkać się z drugim człowiekiem, który zapukał wieczorem, prawda? Tak jak Nikodem rozmawiał z Panem Jezusem nocami, tak samo i kapłan ma być tak do dyspozycji. Pewno nie zawsze, bo to trzeba mieć też rozsądek, ale właśnie takim być człowiekiem, który prowadzi do Boga, do spotkania z Bogiem. Tym wszystkim kapłanom, którzy nas oglądają, życzymy właśnie świętości życia kapłańskiego. Żeby byli specjalistami od Pana Jezusa. Sobie tego też życzę. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Uprzejmie nawzajem.
No i prosimy Was też o modlitwę w naszej intencji, w intencji wszystkich kapłanów, których spotykacie, aby faktycznie byli dłońmi Chrystusa. O taką świętość kapłańską. Pokój dobra. Pokój dobra.